Bum, 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 bum. Pam, param, pam, pam! Moi drodzy, dzisiaj będzie bardzo wybuchowo, bo dzieje się dużo ciekawych rzeczy w ostatnich czasach. Będziemy rozmawiać m.in. o wybuchowym FTX-ie. Ale zanim przejdziemy do dyskusji o FTX-ie, o wojnach, to Łukasz, mam do Ciebie pytanie, czy jesteś youtuberem? Że oglądam, czy że nagrywam? Czy czujesz się youtuberem? Nie wiem, czy wiesz, ale teraz jest takie powiedzenie, że jak podchodzisz do nastolatki, to mówisz, nie obawiaj się, nie jestem youtuberem. No jest to... możemy zrobić mały eksperyment, zobaczymy, czy ten filmik będzie najpopularniejszym filmikiem nagranym w ramach No Comment. Faktycznie ta afera jest straszna i można bardzo dużo rzeczy mówić. Najbardziej mnie szokuje to, że osoby, które są tam zamieszane w te pedofilskie jakieś zarzuty, to są bardzo często osoby, które prezentowały na zewnątrz taki pogląd właśnie taki bardzo pełen szacunku, taki, że kobiety i w ogóle i cudownie. Nie? I to jest takie, no ten lewicowy, nie? Ja nie znam, właśnie to mnie w ogóle zdziwiło, że ja żadnego z tych youtuberów nie znam. No to był też mój problem, ale okazuje się, że moje dzieci znały tych youtuberów i widziały o wszystkich powiązaniach. Jedno jest chyba prawie pewne, że żaden z tych youtuberów nie był zaangażowany w promocję jakiejkolwiek kryptowaluty, także tutaj pozostaliśmy czyści. Natomiast fakt jest taki, że faktycznie rozlewa się. To nie jest jakby szczególnym tematem naszych zainteresowań, ale coś złego się dzieje. Wiem tyle, że w dniu wczorajszym w Wielkiej Brytanii złapano główną postać całej akcji, Stu, od którego się to wszystko zaczęło. Ale no, najgorsze było to, że rzekomo istotna część jego towarzystwa wiedziała o tym wszystkim, ale nie miała odwagi, żeby podjąć jakichś działań zmierzających do zakończenia całego procederu. I to przypomina mi o innej sytuacji. Czy słyszałeś o Sojuszu Pięciu Oczu? Nie. Nie wiem, czy myśmy o tym mówili, chyba nie mówiliśmy. Sojusz Pięciu Oczu to jest porozumienie pomiędzy Kanadą, pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, Australią, Nową Zelandią i jeszcze jakimś państwem, którym w tej chwili nie pamiętam. I to jest taki sojusz, gdzie jest powiedziane, że siły wywiadowcze powinny wymieniać się informacjami, które jeden wywiad zdobędzie, powinien dzielić się z pozostałymi państwami. No i oto okazuje się, że, bo też będziemy dzisiaj o konfliktach rozmawiać, że oprócz konfliktu, o którym dzisiaj wszyscy myślą, czyli o konflikcie na terenach Palestyny, Izraela i tak dalej, oprócz konfliktu rosyjsko-ukraińskiego jest również silny konflikt pomiędzy Indiami i Kanadą. Indie i Kanada. Oto okazuje się, że Justin Trudeau powiedział, czyli premier Kanady, powiedział ostatnio, że Indie wysłały swoich agentów na teren Kanady i ci agenci zamordowali tam kilku osobników, których Indie postrzegają jako terrorystów. Indie, jak się o tym dowiedziały, że tak publicznie zostało oskarżone, to powiedziały, że to jest skandal, który w ogóle nie wchodzi w grę, bo nie przedstawiam jakieś dowody, ale w ogóle to teraz żaden Kanadyjczyk już nie może wjeżdżać do Indii. I tak faktycznie jest, jeżeli Kanadyjczyk stara się o wjazd do Indii, dzisiaj to jest to zgodnie z moją wiedzą niemożliwe. Mało tego, w telewizjach indyjskich w dniu, kiedy jakby ta cała afera się rozpętała, naprawdę cała telewizja krzyczała na Kanadę. Nawet pojawiały się takie sugestie, że Indie powinny spuścić bombę atomową na Kanadę za to. To tylko mówię o tym, że ponieważ mamy wybory, to wielu rzeczy nie wiemy, ale też ciekawe jest wyjaśnienie Indii, które mówią, oczywiście to nie myśmy zrobili, ale nawet gdybyśmy to my zrobili, to przecież dobrze wiecie, że my uznajemy ich za terrorystów. I drogi Justinie Trudeau, w 2011 roku wrzuciłeś tweeta, gdzie gratulowałeś Stanom Zjednoczonym, dokładnie Barackowi Obamie, za to, że Stany Zjednoczone zabiły Osama Bin Ladena nie na swoim terenie. Więc proszę nie wyskakujcie tutaj, bo tam i tak. I teraz ten Sojusz Pięciu Oczu, Kanada mówi tak, mamy dowody na to, że Indie wykonały faktycznie tą akcję, że wysłały swoich agentów, jeszcze ich nie przedstawiamy, ale prosimy Was teraz, drodzy Amerykanie, droga Australio, droga Nowa Zelandio, Wy wiecie też to, że jakie dowody mamy, potwierdźcie, że to się stało. Na razie nie powołując się na dowody, pozostałe państwa nie chcą brać w tym udziału, w szczególności Stany.
Dlaczego? Dlatego, że Stany dzisiaj Wspierają Indię bardzo. Indie są w odwrocie i są w odwrocie w ogóle na terenie Azji, tak? No i Stany zaczęły się dogadywać z Indiami, z panem Moodim, czyli premierem Indii, no i teraz nie wiadomo, jak się mają zachować. To wszystko jest politycznie bardzo skomplikowane. Powiedz, Łukasz, co sądzisz, co się wydarzyło takiego teraz w Izraelu i czy to w jakikolwiek sposób ma wpływ na kryptowaluty i czy jesteśmy u progu III wojny światowej? Bo ma to istotne znaczenie, bo jeżeli tak, to znaczy, że trzeba wszystko, co się ma, zamieniać w diamenty, w złoto i w krypto. No, muszę powiedzieć, że z wielkim zainteresowaniem, jeśli w ogóle można tak mówić, oglądałem jakiekolwiek materiały dotyczące tej wojny, która ma miejsce Hamas kontra Izrael, czy Palestyna kontra Izrael. Różnie to można nazwać. Widziałem bardzo dużo materiałów, nawet powiedziałbym skrajnie proizraelskich. Nawet wielu moich znajomych tak bardzo proizraelsko się wypowiada. W żadnym wypadku nie chcę, żebyś uważał, żeby ktoś z oglądających czy słuchaczy odniósł wrażenie, i ty, że ja jestem pro-palestyński. Nie mam tutaj żadnej strony. Natomiast widziałem bardzo dużo takich materiałów pokazujących bardzo jednostronnie całą sytuację. Jeden materiał widziałem i odsyłam do obejrzenia go. To jest taki znany bardzo dziennikarz brytyjski, Pierce, robi wywiad z przedstawicielem palestyńskim, aktywistą, takim lekarzem. Tak. I tam właśnie pyta się go, co pan myśli o tych atakach na cywilów i czy pan potępia tych cywili, tych ludzi z Hamasu. Tak. I no, posłuchać, co mówi ten lekarz. I on właśnie zwrócił uwagę na to, że to nie jest tak, że oni zaatakowali tak nagle, tylko teraz mówimy o tym, że zginęli cywile, ale nie mówiliśmy o tym, że 3 miesiące temu Izraelczycy napadli na miasto w strefie Gazy i tam zabili ludzi, i tam podpalili mieszkania, i tam gwałcili, i tam robili złe rzeczy. I jakby to tylko pokazuje, że ten konflikt, bo pewnie teraz zaraz ktoś powie, no tak, ale miesiąc przed tamtym atakiem to Palestyńczycy zrobili coś. A wtedy tam mówimy, a nie, a rok. I tak będziemy się cofać i pewnie dotrzemy do tego fragmentu Biblii, gdzie, jak to niektórzy doszukują się, Bóg każe Izraelitom wybić jedno plemię całe, łącznie z dziećmi, kobietami, mężczyznami, ale Izraelici tego nie robią i to są podobno właśnie konsekwencje, że to plemię przetrwało i w takiej nienawiści ma Izraelczyków. Trochę oczywiście tutaj takiej czarnego humoru mi się wydało, ale naprawdę uważam, że ten konflikt jest nie do rozwiązania. On nie może być rozwiązany, bo każda ze stron ma swoje racje i teraz tylko musimy się zdecydować. Nie możemy uznać, że jedne racje są ważniejsze od drugich w sposób taki obiektywny. Tak. To jest moim zdaniem nie do zrobienia. A z drugiej strony animozje, jakie występują pomiędzy tymi narodami, są tak po ludzku patrząc, nie do... No, to są animozje, jakby źródło tych antagonizmów jest po pierwsze historyczne, po drugie jest religijne. A to jest bardzo silny Zresztą właśnie no, teraz rząd Izraela się jednoczy, no bo oni też mają wewnętrzne podziały. Natomiast opozycja, która ma teraz wspierać Benjamina Netanyahu, mówi wyraźnie, musisz wyrzucić z rządu syjonistów, czyli takich skrajnych syjonistów, czyli ludzi, którzy są fundamentalnie proreligijni, no nie? Bo to nie jesteśmy w stanie w takim razie tutaj rządzić. Zmierzam do tego, Łukasz, że w tej chwili jesteśmy świadkami kilku ognisk, konfliktów, nawet pomiędzy takimi państwami jak India i Kanada. Dlatego o tym jakby wspomniałem. Mamy no, tutaj za granicą najbliższą konflikt zbrojny, który nas bezpośrednio dotyczy, no ale no właśnie Izrael i strefa Gazy. W Stanach sytuacja, która, ja wiem, że Ty śledzisz historię tą bieżącą, no nie? Ale sytuację, że
kandydat na prezydenta, który ma szansę wygrać, który był prezydentem, mówię o Donaldzie Trumpie, bez względu jakie są, bo może przegrać, ale wiemy, że ma postawione zarzuty karne, postępowanie cywilne wymierzone w niego, w jego dzieci. No i Biden, który ma też podobną sytuację. Jakby ewidentnie widać, że w Stanach się dzieje też coś Coś się złego. psuje, tak. Czy zbliża się trzecia wojna światowa? No wierzę, że tak. Tak jest. Wielka trzecia wojna, możemy ją nazwać trzecią, nie wiem, czy to będzie trzecia, może to będzie inna, ale czy zbliża się ostateczne rozwiązanie? Tak. Tak. To na pewno. Ale że to będzie już ostateczne rozwiązanie teraz? Czy teraz? Nie wiem. No właśnie. Tego nikt nie wie. Tego nikt nie wie, bo ja po prostu widzę, że możemy dorzucić jeszcze oczywiście spodziewany konflikt zaraz pomiędzy Chinami i Tajwanem, który nieuchronnie wydaje się nadchodzić i pomiędzy Chinami i Filipinami. Świat był, można powiedzieć, bardzo długo w stanie takiej ukrytej, nie było jawnych konfliktów. Były te konflikty takie nieduże, może jakieś w Afryce, ale się wszyscy przyzwyczailiśmy, a oni tam się cały czas tłuką, przewroty i tak dalej, co jest oczywiście straszne. Natomiast faktem jest, że świat bardzo długo ostatnio żył w takim spokoju względnym. I teraz nagle mamy pierwsze poważne konflikty w dobie wszechobecnego internetu i wszechobecnej kamery oraz mikrofonu. I myślę, że to też jest szalenie istotne, jak te wojny, te konflikty wpływają na cały świat. Bo kiedyś informacja o tym, że jest taki konflikt pomiędzy Palestyną a Izraelem, to by dotarł do nas po paru dniach. Tak. Zanim byśmy się o tym dowiedzieli, to minęłoby parę dni, albo może nawet tygodni. Potem jak się pojawiła łączność elektroniczna czy elektryczna, telegraf, to może by dotarło do nas następnego dnia, ale tak naprawdę ostateczne informacje po tym, jak rzeczywisty reporter, wysłannik jechał, pisał i wracał. Więc to mogło trwać nawet miesiąc. A teraz wszędzie widzimy nagrania z bombardowania, nagrania z walącego się budynku, nagrania z ludźmi uciekającymi. No, bez żadnego problemu możemy wręcz być zanurzeni w tym konflikcie i to jest moim zdaniem kluczowa sprawa, czuć te emocje. A przez to po prostu bać się, bo nie ma co ukrywać, wojna jest straszna. Nikt z nas nie chce żyć w konflikcie, nikt nie chce przeżyć wojny, w sensie doświadczyć wojny. Więc jeżeli zaczynamy czuć, że jest wojna, to się po prostu tego boimy. Powiedz mi, co byś robił, gdybyś wiedział na 100%, czyli eksperyment mentalny, bo na 100% to prawie niczego nie możemy wiedzieć. Coś tam możemy, ale wiesz, że za 2 tygodnie będzie wojna w Polsce. Wiesz, że musisz, załóżmy, że też nie masz konfliktu moralnego, czy zostać i bronić, czy wyjeżdżać. Zostawmy, że ten temat nie stanowi dla Ciebie wyzwania. Co robisz ze swoim majątkiem? Myślę, że teraz jedynym bezpiecznym sposobem na przechowanie majątku, jeżeli przyjmiemy, że konflikt jest raczej lokalny, a nie globalny, to będą kryptowaluty. Właśnie. Tylko i wyłącznie szybka konwersja na kryptowaluty, utrzymanie tych kryptowalut w bezpiecznym miejscu, czyli tak naprawdę na portfelu, do którego SID-a mam w głowie i w każdej chwili mogę go sobie odtworzyć. No jak najbardziej. Oczywiście nie 100%. Myślę, że jakąś część trzeba mieć w gotówce, jakąś część trzeba mieć w materiałach takich szlachetnych, żeby nie mieć za dużo tej gotówki. Wiadomo, że tam blaszkę złota czy tą małą sztabkę można gdzieś tam sobie schować. Poza tym zwykle jak to mnie uczyła znajoma, jak mieszkała w Stanach bardzo dawno temu, to mówiła, że trzeba nosić 2 portfele. A, że jak Cię jeden skubnął, to drugi masz ukryty. Tak. I to chyba też Ty mi mówiłeś kiedyś. Co przypominam, że czyli metoda na to, że zawsze trzeba mieć 10 zł w kieszeni, żeby móc dać, albo 100 zł, jeżeli wyglądamy na lepiej, to zwykle pomaga. Nie? Zaczyna się drugi sezon nowego serialu pod tytułem FTX. Jakie nowe... Pod tytuł Caroline. Właśnie.
było przesłuchanie Caroline w tym tygodniu. Niestety nie można było wnieść urządzeń nagrywających. Tak. A zatem znamy tylko opisy, wiemy, że płakała, że żałuje. Drugiego albo trzeciego dnia tak się popłakała, że no, generalnie ona była biedna, wszyscy jej tylko kazali coś robić i ona nie miała żadnego wpływu. No wiadomo, to jest jakby oczywisty fakt, że ona teraz będzie przedstawiała siebie jako osobę, która wykonywała jedynie polecenia, ona nie podejmowała żadnych decyzji, nawet nie chciała niektórych rzeczy robić, no ale została przymuszona. Jak nie formalnie, to tak mentalnie i że nie dawała sobie rady i bardzo to przeżywała. No, faktem jest, że w tej sytuacji, w której jest Caroline i no, nic innego jej nie zostaje robić. Nawet jeśli kłamie, to szczerze mówiąc rozumiem to, że ona kłamie. Jest przyciśnięta do muru, może wcześniej działała w emocjach, może wcześniej nie doszacowywała ryzyka, nie brała pod uwagę tego, co się stanie, jeżeli się wyda, albo jeżeli im się nie uda, bo przecież przypomnijmy, tam oni mieli szansę na to, żeby im się udało, ale tak naprawdę tą szansę zaprzepaścił Binance. Binance wywołując problemy z Terrą przepraszam, nie z Terrą, a z ich tokenem. Z ich tokenem, FTT, przepraszam, tak. z FTT. Zresztą teoria, Tak. z sekcji teorii spiskowe, jedna z teorii spiskowych mówi o tym, że CZ zemścił się trochę na FTX-ie za to, że FTX rozwalił Terrę. Niektórzy myślą, że FTX tłumaczył palce. Ale czy tak było, tego nie wiemy, ale dowiecie się o tym w kolejnym odcinku. Natomiast fakt jest taki, że faktycznie CZ na Twitterze napisał w pewnym momencie dość niepokojący tweet. Szeroko nie rozmawialiśmy wtedy na kwadransie z Kangą, że on, czyli cały Binance właściwie będą wyzbywać się. Tak, wyzbywać się tokena FTT. No tam w ogóle istnienie tej giełdy FTX, rozwój jej jest naprawdę dla mnie zaskakujący. To jest jednak giełda, która nagle powstała, nagle zrobiła się praktycznie największą giełdą na świecie, a na pewno w Stanach. Nagle biliony dolarów znajdują się u nich na kontach i równie nagle ta giełda upada. Nie potrafię sobie wyobrazić, co tam się działo. Nie mogę uwierzyć w to, że za tym stoją te 4 osoby, o których się mówi medialnie. To jest dla mnie nie do uwierzenia. Tam musiało być znacznie więcej osób w to zaangażowanych, które po prostu były w cieniu. No, zresztą sam fakt, że Samuel Bankman został zatrzymany, czy jakby wzięty w niewolę, że tak powiem, dopiero w sierpniu, a tak odpowiadał z wolnej stopy, to też jest manifest tego, że być może był w jakiś tam sposób chroniony. No na pewno wiemy, że wielokrotnie spotykał się z Garm Genslerem. Wiemy na pewno, że tam pojawiały się dziwne transakcje związane z partiami politycznymi. Zagłuszona była informacja tym, że podobno wspierał porówno partie republikańskie i demokratyczne. Oczywiście demokratów oczywiście nie dowiemy się nigdy prawdy, choć tak 100%, natomiast to, co ja widziałem, to przekonuje mnie do tego, że jednak dowodów na to, że podobnymi kwotami wspierał republikanów nie ma, raczej było demokratów. Myślę, że postępował po prostu pragmatycznie, wspierał tych, których pomocy potrzebował, ale nie potrafię tego zrozumieć, no bo słuchaj, wyobraźmy sobie, że chcesz dać łapówkę teraz premierowi albo wicepremierowi jakiemu. Czy jesteś w stanie sobie wyobrazić, abstrahuję w tej chwili od legalności tego, ale czy jesteśmy w stanie to zorganizować? No myślę, że nie, bo na to trzeba mieć odpowiednie kontakty, spotkania, mieć... Ale powiem Ci o jednej rzeczy, bo w jaki sposób korumpujesz polityków? Jest jeden mechanizm, który może być nawet w państwach demokratycznych. Na fundusz wyborczy. Tak. Oni potrzebują pieniędzy, żeby wygrywać wybory i wszędzie tak jest. Nie wiem, czy pamiętasz wypowiedź Andrzeja Leppera kiedyś w Sejmie późno w nocy. No, dużo miał tych wypowiedzi. Ale to było to, że on mówi, ja zadaję tylko pytania. Mówi, ja zadaję tylko pytania, nikogo nie oskarżam
i on wymieniał Tak, nazwiska, kto kiedy komu przekazywał pieniądze i to zawsze wymieniał z jednej strony ten przekazujący pieniądze to był ktoś prominentny z polskiego świata biznesu, a po drugiej stronie był jakiś polityk, który był zaangażowany i to jakby nie, że jedna opcja polityczna. Jechał po wszystkich, tak. Jechał po wszystkich. Czy była to prawda, czy nie? Natomiast to Tego są, nie wiemy. wiesz, to są takie pytania, czy, Ale chodzi mi o to, że właśnie... czy to że, było w ogóle fair, że on takie pytania zadawał. Ty mówisz o Leperze? Tak. No, myślę, że to była jego ostatnia jakaś tam deska ratunku, bo jego popularność polityczna wtedy z jakiegoś spadała, powodu no. spadała, tak. Chociaż później się jeszcze odbiła, ale dobra. Wracam do tego, że ten schemat, że instytucje, które dysponują kapitałem, wpływają później, znaczy przekazują ten kapitał właśnie politykom w zamian za to, że ci będą dbali albo ich chronili w przyszłości, stanowili jakiś parasol, albo przygotowywali regulacje pod ich kątem, no to on jest, niestety, tak to wygląda. I to jestem w stanie sobie wyobrazić. Oczywiście od razu mówimy, że nie robimy takich rzeczy, ale jestem w stanie sobie wyobrazić taką sytuację, że zgłasza się do nas jakiś polityk i na przykład mówi, że słuchajcie, wiem, że jesteście pod ostrzałem. Pomogę. Tak, pomogę. Właściwie to chciałbym wygrać wybory. To nie, bo ja nie chcę, właśnie to jest to, że ci politycy nie biorą tej kasy na to, żeby wybudować sobie dom. Oni potrzebują kasy na to, żeby wygrać wybory. Okej, nie wchodźmy może w politykę, bo nam wytną kanał, bo się okaże, że wybory. Natomiast wracając do samej Caroline, faktycznie jej zeznania nie rzucają jakichś nowych cieni, nie pokazują nowych aktorów w całej historii. Na pewno widać wyraźnie, że linia Caroline jest bardzo prosta. Ja jedynie wykonywałem polecenia, nie łamałam prawa, a jeśli złamałam prawo, to będąc przymuszona psychicznie lub formalnie. No i tam pojawia się oczywiście wątek jej związku z Samuelem, pojawia się element tego, że ona robiła analizy tylko na potrzeby zgłoszone przez Sama i ten Sam wybierał potem postępowanie, nawet jeżeli ona nie chciała, to i tak on jej kazał to robić. No, ona mówi, że formalnie to ona nigdy nie używała środków klientów FTX, bo ona brała pożyczki od FTX-a. I to faktycznie był bardzo ciekawy, można powiedzieć, jakiś taki zabieg, że no tak, brała pożyczki tylko, nie? Więc... No tak, w sensie to jest jakaś linia obrony, że ona może też mówić o tym, że ona... Nie wiedziała, tak? Natomiast no, tam były sytuacje takie, że mieli ujemne saldo i to w niczym nie przeszkadzało. No, straszne, zagmatwane rzeczy, to jest na pewno historia, do której będziemy wracali, ale... Jest jeszcze jeden wątek, który chciałem sam poruszyć. Tak? Genesis. Tak, no Genesis... I to, co się wydarzyło ostatnio w tej... To można powiedzieć, że w czwartek albo w środę został przez sąd uznany... Genesis pożyczyło pieniądze FTX-owi. A Genesis miało pieniądze od swoich, nazwijmy to, użytkowników. Inwestorów. No i efekt jest taki, że tak naprawdę Genesis pożyczyło nie FTX-owi, właśnie, to jest istotne, musiałem się zastanowić. Nie FTX-owi, a Alamidzie. No i tam była taka sprawa, że oczywiście to tam poupadało, więc oni nie mają pieniędzy. No i wierzyciele Genesis zaczęli zgłaszać pozwy. No i sytuacja Genesis została zagrożona, no bo jeżeli pozwy zostaną uznane, no to spółka jest niewypłacalna i będzie musiała ogłosić upadłość, więc oni szybko zgłosili pozew wobec FTX-a, że FTX jest im winny 170 czy 190 milionów. Alameda czy FTX? FTX, właśnie FTX. I sąd uznał to roszczenie, tak. A przy okazji odrzucił bardzo dużą, nie wiem czy nie wszystkie pozwy ze strony klientów, inwestorów Genesis, no bo jakby teraz faktycznie sytuacja może się trochę zmienić, bo Genesis ustawiło się w bardzo krótkiej kolejce do odebrania
środków, bo pamiętajmy, że tam pieniądze są i No to tak. nie małe. Brakuje dużo, ale bardzo dużo zostało. No i wierzyciele się ustawiają w tej chwili w kolejce, więc pewnie to jak zwykle zostanie mocno obciążone funduszem związanym z utrzymaniem spółki i opłaceniem obecnego Syndyk będzie musiał się syndyka, utrzymać, tak, tak. no, ale jakieś środki będą. No. Tak. No gdy przecież taki syndyk, to jest Ma dużo- ciężko, on tak, musi bardzo zarabiać i dużo musi ciężkiej długo pracy. to ogarniać. No dobra. Moglibyśmy jeszcze poruszyć temat na przykład ceny ropy, o której się spekuluje, że będzie bardzo wysoka, albo byśmy mogli poruszyć, co się dzieje z Bitcoinem i co się dzieje z Etherem. Czy Bitcoin spadnie do zera, jak wieszczą niektórzy, ale te tematy zostawmy sobie może na wtorek. Dobra, tak. Tym bardziej, że musimy się przygotować do kolejnych tutaj działań. I na koniec fakty, czyli najbardziej kaloryczna część tutaj naszych wypowiedzi. Ja zacznę od faktu związanego z Izraelem, ponieważ dużo się teraz mówi o Izraelu. Jak po wojnie powstało nowe państwo Izrael, to pierwszą propozycję objęcia prezydentury dostał nie kto inny, a Albert Einstein. Ale naprawdę myślę sobie, że musiał być bardzo, bardzo mądrym człowiekiem, bo odmówił. Tak. I to jest mój fakt. To ja z drugiej strony barykady podam. Nie wiem, czy wiesz, ale jedną z osób nominowanych do Nagrody Pokojowej Nobla był nie kto inny jak pan Adolf Hitler. Oczywiście no szokujące, prawda? Ale No, ale szkolące jest to, bo sobie przypomniałem, że Yasser Arafat dostał pokojową Nagrodę Nobla. No ale wracając do tej nominacji Adolfa Hitlera, oczywiście tylko tak wyprostuję, ta nominacja została bardzo szybko wycofana przez tego polityka szwedzkiego, bo to jeden polityk szwedzki zgłosił tą nominację i jakby mówił, że to jest jedynie taka ironiczna, chciał w ten sposób wyrazić swój sprzeciw wobec tego, co robi Adolf Hitler. To był 1939 rok. No, nie wiem, jakie były dalsze losy tego polityka, ale można sobie powiedzieć, że nawet Adolf Hitler był nominowany do Pokojowej Nagrody Nobla, szczególnie w kontekście tego, co teraz się dzieje. Nie wiem, czy wiesz, No. dwie ciekawostki na temat, jeszcze mam dodatkowe, No na to temat dajesz. wyborów Miss. Jakiś Miss Uniwersum czy Miss Kobiet, tak? Miss Nigerii jest biała i to się spotkało z wielkimi protestami, a drugie, Miss Holandii była facetem. Mężczyzną. No. Pamiętajcie, moi drodzy, żeby skomentować ten odcinek. Jeżeli macie odwagę i harducha, to udostępnijcie. Koniecznie kliknijcie łapkę w górę. W komentarzu napiszcie, co myślicie. A jeżeli nie macie siły napisać, co myślicie, to przynajmniej dajcie ocenę od 1 do 6. A jeżeli nawet oceny nie macie sił dać, to napiszcie po prostu komentarz taktyczny. To dla nas bardzo ważne. Pamiętajcie, Coco Jumbo i do przodu. Widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki, Łukasz. Dzięki, Sławku. Cześć. Hej. Mianowicie chyba prawie pewne. Jakie połączenie w ogóle? Może chyba na pewno. Da, może chyba na pewno. Silny konflikt. Na Palestynie czy w Palestynie? No to trzeba Obralczyka zapytać. Dobra. Dobre pytanie. Jak nie, no już wyłącz. Dobra, no to...